14 sierpnia rano myśmy przyszli do roboty. Film Człowiek z żelaza z 1981 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy wpisuje się na wystawie stałej ECS w opowieść o tzw. karnawale Solidarności, czyli 16 miesiącach legalnego działania związku między strajkiem w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, a wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Zapraszamy do sali C. Solidarność i nadzieja. Międzynarodowy sukces filmu Wajdy pozwolił dotrzeć w każdy zakątek świata z opowieścią o solidarności, ruchu ludzi, którzy szukają prawdy i uczciwości w codziennym życiu. Komunistyczna władza zareagowała wściekłością. Postanowiono dać odpór Andrzejowi Wajdzie. W 1984 roku do kin trafił film Godność w reżyserii Romana Wiączka. Prawdziwym bohaterem opowieści o robotniczej rodzinie Szostaków jest malowana czarnymi barwami Solidarność. Godność opisuje Solidarność dokładnie tak, jak chciała tego propaganda stanu wojennego i osławiony rzecznik rządu Jerzy Urban. Zdejmując jednego czy drugiego kierownika, osiągamy niewiele. Trzeba uderzyć w sam system. Solidarność zajmowała się niszczeniem dobrej atmosfery w fabrykach. Gwizdali go na hali wczoraj. Dzieleniem ludzi i politykowaniem, a nawet zastraszaniem i groźbami. Pogwiżdżą dzisiaj, a jutro łeb rozwalą. Solidarnością manipulowali skompromitowani politycy i doradcy, którzy nie rozumieli robotników. Głos ma teraz mecenas Franczuk. Chciałbym Kto to? podzielić się z Nie państwem swoimi spostrzeżeniami. Nie. Nasz doradca. Filmowy mecenas Franczuk miał być niczym Kuroń, Michnik, Geremek czy Mazowiecki, tylko ukazani w krzywym zwierciadle. Powodzenia, jeżeli uderzały w podstawy systemu. W filmie znalazł się nawet skok przez płot. Co jest? Zamknięty. W sierpniu 1980 roku przez płot skakał Lech Wałęsa, żeby dostać się do strajkującej stoczni. Tutaj robotnicy, którzy nie przystąpili do protestu, a Solidarność blokuje im dostępu do fabryki. Karola Szostaka, seniora rodu, który już wcześniej naraził się Solidarności, spotka za to sroga kara. Zawsze surowo rozprawiała się ze swoimi zdrajcami. W filmie wykorzystano też stare, dobre cytaty. Członkowie Solidarności grożą swoim niestrajkującym kolegom tym, przed czym w 1956 roku robotników ostrzegał premier Cyrankiewicz odrąbaniem ręki podniesionej na władzę. Każdy, kto podniesie rękę, a chociażby głos na nasz związek, jest naszym wrogiem, wrogiem klasy robotniczej. Po 46 latach pracy Karol Szostak ląduje na bruku, Pojazd na was czeka, towarzyszu Szostak. poniżony przez Solidarność. Godność dawała władzy poczucie, że pokazała Polakom, jaka naprawdę jest Solidarność. Swoim filmem reżyser Roman Wiączek podgryzał jednak nie tylko Andrzeja Wajdę. Rytm filmowi nadają powracające sceny jedzenia. Ja się tłukę z garami od rana do wieczoru. Rodzina Szostaków je śniadanie, obiad, kolację. No matka, co siedzisz? Dawaj drugie. Te lubieżne zbliżenia na makaron na wąsach, przebitki na twaróg z dżemem i odgryzanie kęsów z grubej pajdy chleba przypominają w swojej poetyce Wielkie żarcie, satyrę społeczną w reżyserii Marco Ferreriego, nagrodzoną na festiwalu w Cannes w 1973 roku. Skoro Wiączek polemizował z Wajdą i jego dwuczęściową opowieścią o robotniku Birkucie, Godność również doczekała się kontynuacji. Film o optymistycznym tytule Czas nadziei ukazuje rodzinę Szostaków podczas stanu wojennego. Akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Szczęśliwie ta osobliwa nadzieja komunistów okazała się płonna, kiedy w czerwcu 1989 roku ludzie Solidarności wygrali wybory. To już jednak inna historia, którą także z ochotą opowiadamy Państwu na wystawie stałej ECS. Zapraszamy do sieci.